Na kanale testowałem już kilka par bluetoothowych słuchawek i oczywiście były one niezłe, jednak te są na swój sposób dosyć rewolucyjne, bowiem całkowicie pozbawione ich jakiegokolwiek kabla. Są one także wodoodporne, dzięki czemu świetnie się nadają na siłownię, rower czy nawet do biegania. Jakby tego było mało, producent dołącza do nich także oto taką metalową i elegancką tubę, pozwalającą na ładowanie ich nawet w podróży. I to nie byle jakie ładowanie, bowiem szybkie ładowanie trwające około 30 minut. Jest to zdecydowanie jeden z ciekawszych produktów, jaki testowałem w ostatnim czasie. Ja mam na imię Paweł, ty oglądasz kanał Techmania HD i zapraszam na test oraz recenzję naprawdę ciekawych słuchawek ostatnich czasów. Zapraszam! Słuchawki przychodzą w dość skromnym, aczkolwiek nie brzydkim, białym pudełeczku. Wewnątrz odnajdziemy podstawową instrukcję obsługi, kartonik z kablem microUSB służącym do ładowania tuby, 3 pary silikonowych nakładek dousznych, a także samą tubę, czy też etui, jak to woli. Ja wybrałem wersję czerwoną, ale zestaw dostępny jest też w czerni. W dolnej części znajduje się gniazdo ładowania oraz malutka dioda LED. Po rozsunięciu naszym oczom ukazuje się para słuchawek. Są one osadzone pewnie w swoich gniazdach, a przed wypadnięciem trzyma je magnes, który pomaga też naprowadzić je na właściwe miejsce podczas wkładania. Jest to sprytne i bardzo wygodne rozwiązanie. Każde z gniazd wyposażone jest w miedziane, sprężynujące piny niezbędne do ładowania słuchawek. Natomiast na tych znajdują się miejsca styku, które od nowości zaklejone są przezroczystą folią. Przylega ona bardzo dobrze, przez co łatwo można jej nie zauważyć. W kwestii designu to nie ma się co tu za bardzo rozwodzić. Małe, czarne, obie całkowicie pozbawione jakichkolwiek ostrych krawędzi. W górnej części widzimy delikatne pofalowanie oraz dziurkę będącą mikrofonem. Poniżej płaska powierzchnia, która jest polem na dotyk, choć do tego elementu jeszcze za chwilę powrócimy. Znajduje się tu również dioda LED rozpościerająca się w kształcie litery J. Jeśli nie chcemy wyglądać w nocy jak pulsujący na niebiesko kosmita, można oczywiście ją dezaktywować. A jak wygląda temat od strony technicznej? Otóż mamy tutaj do czynienia z nowym standardem Bluetooth 5.0, pozwalającym na bezproblemowe i inteligentne parowanie zarówno dwóch słuchawek, jak i jednej z nich, bowiem tak, mogą one działać równie dobrze jako pojedyncze zestawy słuchawkowe. Załóżmy, że lubisz słuchać podcastów, wywiadów czy nawet muzyki tylko na jedno ucho, co na swój sposób pozwala podzielić uwagę na inne czynności i nie odcina tak mocno od życia zewnętrznego. Tutaj jest to jak najbardziej wykonalne. Jedna w uchu, a druga może się w tym samym czasie ładować w tubie. Połączenie bluetoothowe jest stabilne, nie doświadczyłem żadnych zakłóceń czy zerwań nawet w odległości kilku metrów i za 2 gipsościankami. Na otwartej przestrzeni w teorii zasięg wynosi do 20 metrów. Można z nimi sparować nawet 2 urządzenia jednocześnie, np. telefon i laptop. Tak jak wspomniałem na początku, słuchawki są wodoodporne, jednak gdyby ktoś miał wątpliwości, to tuba już nie. Ale same słuchawki jak najbardziej oraz posiadają certyfikat IPX5. Ta klasa odporności chroni przed strugami wody pod ciśnieniem do 12,5 litra na minutę. Mówiąc przyziemnie, można się pocić, ochlapać, a nawet i ulewny deszcz im absolutnie nie zaszkodzi. Za dźwięk odpowiedzialne są tutaj 10 mm przetworniki i o dziwo pomimo swoich rozmiarów grają naprawdę przyzwoicie. Jeśli cenisz sobie niskie tony, tutaj się nie zawiedziesz. Bas jest mocny, głęboki, ale i czysty. Tony średnie są dobrze odwzorowane. Jedyne czego mi brakuje to górny zakres spektrum. Może to i kwestia gustu, ale ja, aby być w pełni zadowolony, musiałem odrobinę podbić zakres właśnie wysokich tonów. Z racji, że każda ze słuchawek dysponuje swoim mikrofonem, producent wspomina tu o wybitnej technologii eliminacji hałasu otoczenia oraz redukcji szelestu wiatru. Cokolwiek by tam nie było napisane, to z moich testów wynika, że mikrofony są i działają, ale to wszystko co miłego mogę powiedzieć na ich temat. W zasadzie to po odebraniu rozmowy telefonicznej powinniśmy na dzień dobry przeprosić, czy też wyjaśnić, że wcale nie jesteśmy w toalecie, tylko że używamy zestawu słuchawkowego, który może tak właśnie brzmieć. Więc wszelkie dłuższe rozmowy z psiapsiłkami absolutnie odpadają. Słaba jakość zbieranego głosu to największa wada tych słuchawek, no ale pewnie trudno lepiej zbierające i jednocześnie wodoodporne mikrofony. Jak pewnie część z Was zdążyła już zauważyć, brakuje im jakichkolwiek fizycznych klawiszy, ale bez obaw. Są one w pełni funkcjonalne dzięki sterowaniu dotykiem, choć nie obędzie się bez odrobiny nauki. Tak więc każda ze słuchawek w dolnej części ma po jednym przycisku dotykowym. Pojedyncze dotknięcie ucha lewego lub prawego pauzuje i odpauzowuje muzykę czy oglądane w tym momencie wideo.
Teraz słuchajcie uważnie. Podwójne dotknięcie lewego ucha zwiększa głośność, a prawego zmniejsza. I to jest ten element dla mnie bardzo mylący. Tak na chłopski rozum podgłaśnianie powinno być po stronie prawej, a nie jak tutaj po lewej. W końcu czytamy od lewej do prawej, a każde znane mi pokrętło głośności też zwiększa głośność wraz z obrotem w prawo. Tutaj najwidoczniej miała miejsce swojego rodzaju jakaś lewizna. Ale tragedii nie ma i po kilku razach można sobie wyrobić właściwy nawyk. Zgodnie z tą ideologią 3-sekundowe przytrzymanie paluszka na lewej słuchawce to następny utwór, a na prawej poprzedni. Szybkie potrójne puknięcie w obydwie ze słuchawek aktywuje Siri lub asystenta Google. Z kolei gdy ktoś do nas dzwoni, wystarczy dotknąć jednej ze słuchawek, aby odebrać, kolejny raz, aby się rozłączyć. W momencie, jeśli chcemy odrzucić przychodzące połączenie, wykonujemy czynność podobną jak przy aktywacji Siri lub Google, czyli potrójne puknięcie w obydwie ze słuchawek. Zdaję sobie sprawę z tego, że początkowo procedury te mogą wydawać się dosyć zawiłe, lecz naprawdę po krótkim czasie ze słuchawkami wchodzą one w grę. Porozmawiajmy jeszcze na temat baterii, bowiem te poddałem testom. Każde ze słuchawek działa pomiędzy 3:10 a 3 godziny 20 minut. Oczywiście wszystko zależy od głośności i tego, czego słuchamy, ale są to takie uśrednione wyniki. Łącznie mamy około 13 godzin działania słuchawek bezprzewodowych mieszczących się w kieszeni, które do tego obsługują szybkie ładowanie. Możecie jeszcze sobie zadać pytanie, a jak wygląda kwestia sportu? Przecież nie mają żadnego pałąka na ucho czy motylka dusznego, który jest niemal obowiązkowy w każdych słuchawkach dla aktywnych. Początkowo patrząc na nie i biorąc do rąk, byłem przekonany, że jedyny sport jaki da się w nich uprawiać to gotowanie, ewentualnie ogrodnictwo. No bo niby jak i czego one miałyby się utrzymać? Oj, bardzo byłem w błędzie. Nie wiem doprawdy i nie rozumiem, jaka czarna magia ma tu miejsce, że trzymają się one tak dobrze. Jeśli wybierzemy odpowiednią silikonową końcówkę do naszego przewodu słuchawkowego, to pasuje jak ulał. Bieganie w nich to prawdziwa przyjemność. Nie sprawiają żadnego dyskomfortu. Kilometr za kilometrem i w dalszym ciągu nie wypadają. Nie trzeba ich poprawiać, bowiem samowolnie nawet się nie wysuwają. Spocony czy nie, nie ma z nimi najmniejszego kłopotu. W ogólnym rozrachunku muszę przyznać, że są to jedne z najwygodniejszych słuchawek dusznych, z jakimi miałem kiedykolwiek do czynienia, choć wyglądają przecież doprawdy niepozornie. Firma iMUS istnieje na rynku od wielu lat, za to specjalizują się głównie w produkcji najwyższej klasy kabli. Nie tylko są one wytrzymałe, ale też bardzo stylowe. W ciągu ostatnich 5 lat sprzedali ich bagatela 17 milionów. Słuchawki te są ich debiutem w tej gałęzi, niemniej jednak uważam, że udały się one im znakomicie. Jest to produkt wciąż bardzo świeży i może jeszcze być kłopotliwe z ich zakupem, lecz jeśli się uda, to uważam, że naprawdę warto. Linki, gdzie można je znaleźć, pozostawiam oczywiście, jak zawsze, w opisie poniżej. Jeżeli podobało Ci się to nagranie, bardzo proszę, pozostaw po sobie chociaż tą łapkę w górę oraz subskrybuj mój kanał. A może znasz kogoś zainteresowanego tematem? Jeśli tak, koniecznie wyślij mu linka. Natomiast, jeśli masz jakiekolwiek pytania, jak zwykle możesz je zadać w komentarzu pod tym filmem. Tymczasem ja się z Tobą już żegnam i zapraszam do następnych nagrań. Trzymajcie się, hej!